Sytuacja w nieruchomościach zmienia się jak w kalejdoskopie. Zmienił się rząd, mamy nowego ministra, pana Krzysztofa Hetmana i mamy też pierwszą odpowiedź na pierwszą zagadkę. Co dalej z bezpiecznym kredytem 2%? Otóż minister nowy chciałby nas uspokoić, że forma pomocy we wzięciu kredytu będzie kontynuowana. Jak ten program będzie kontynuowany od początku roku, to siądziemy i przejedziemy, to cytat z ministra, do bardziej kompleksowego programu, który będzie oddziaływał nie tylko na rynek popytu, ale także na rynek podaży. Minister powiedział, że może uda się go potanić, nie powodując kosztów dla budżetu państwa, choć nie powiedział, jak ma zamiar tego cudu dokonać. Będziemy chcieli stworzyć komponent na rynek popytowy, czyli wsparcie dla tych, którzy muszą wziąć kredyty. Byłoby także wsparcie po stronie podażowej, bo musimy uwolnić ziemię pod te nowe inwestycje. I trzeci element to jest budowa komunalnych mieszkań, także na wynajem, przede wszystkim przez samorządy. Pytany minister o to, czy kredyt 2% zostanie otrzymany, powiedział: tak, to jest kwestia analizy, jeśli chodzi o budżet państwa, a dopytywany, czy oprocentowanie może być mniejsze, tak, między 2 a 0%. Te cytaty za portalem Forsal podałem. Zakładam, że Forsal streścił to, co minister powiedział. Witam Krzysztofa Bontala, a jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, to co tu się może wydarzyć, a wydaje się, że dużo może się wydarzyć, no to subskrybujcie ten kanał, piszcie nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Krzysztofie, powiedz mi właśnie, jak pracujesz teraz w biurze? O której to się wczoraj wróciło z domu, znaczy z pracy do domu i dlaczego? Gdzie żeś się włóczył? Mówże. Dzień dobry Państwu, cześć Tomku. No wiesz dobrze, że to włóczenie to nie było, to było raczej siedzenie przy biurku. O, to chyba najlepsze słowo. Znaczy dużo jest po prostu, nie wiem czy tak u mnie, czy nie wiem czy to jest odzwierciedlenie całej branży, ale po prostu ten grudzień, może to nie jest jakaś ogromna fala, ale jednak jest dużo powrotów klientów, którzy gdzieś wcześniej pytali o kredyt, bezpieczny kredyt, planowali go zaciągnąć w późniejszym terminie, a teraz z obawy po prostu o to, że nie wiadomo, no przynajmniej do dzisiaj nie wiadomo było, czy ten kredyt będzie kontynuowany, czy program będzie kontynuowany, oni po prostu realizują swoje zamierzenia. Jest też jakieś grono osób, które jednak zdecydowało, że dobra, to oni spróbują kupić, tak, a wcześniej nie planowali. I to jest dzisiaj nowych klientów, bardzo takich, że tak powiem, którzy pierwszy raz pytają, wcale tak dużo nie ma, tak, jakoś, bo to chyba już część osób gdzieś tam oswoiła się z tą informacją, że może nie zdążyć złożyć ten wniosek, bo wniosek może zdążyć złożyć, ale może nie zdążyć znaleźć nieruchomości, no ten proces jednak transakcyjny trochę trwa, tak, więc tutaj no, robimy dzisiaj to, co mówiłem dawno, że na koniec roku parę osób, jakaś część kredytobiorców przyspieszy swoje decyzje i trzeba będzie to obrobić, tak? No i to jest, siedzimy od rana do wieczora. Wszyscy na razie zakładaliśmy, że do tego magicznego 8 stycznia, kiedy to prawdopodobnie będzie ten komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego, no ale dzisiaj nasze plany, nasze scenariusze się chyba trochę mogły już zdezaktualizować. A tutaj tylko powiem Państwu, że to jest chyba jeden z najświeższych komentarzy takich internetowych. On oczywiście będzie opublikowany później, ale my to nagrywamy w jakieś, Tomek dobrze mówię, 2-3 godziny po tych słowach. Nawet może trochę mniej, na gorąco. Około 8 godziny chyba, czy coś takiego rano. No faktycznie, to takie, powiem szczerze, że na drugi dzień ministrowania pana Krzysztofa Hetmana, pana ministra, no to dosyć odważne są te deklaracje, bo tak naprawdę to pierwsza część jego deklaracji mówiąca o tym, że program będzie kontynuowany, no to tutaj ja to przyjmuję jako pewnik, tak, jego słowa. To nie, że my się zastanawiamy, że to będzie kontynuowany. Dzięki temu, że on będzie kontynuowany, my uzyskamy trochę czasu, żeby usiąść, zastanowić się, jak go zmodyfikować, jak go ulepszyć, czyli no zakładam, żeby pozbyć się z jego tych parametrów, z jego założeń, wszystkiego tego, do czego rynek ma zastrzeżenia. Wejdę Ci na chwilę w zdanie.
chcę pokazać tylko te wyniki tej ankiety, żebyście pamiętali, że parę dni temu twierdziliście, że uważaliście, że akcja wygaśnie, 19% tylko, że nowy rząd znajdzie sposób na dosypanie pieniędzy, no to, czyli tam pan Hetman, rozumiem, też wypełnił to. Inni twierdzili, że skasuje, a wprowadzi kredyt 0%, to tylko 2% było. Skasuje 2%, ale wprowadzi kredyt 0% z ograniczeniami, 13% odpowiedzi. Czyli jednak niektórzy z was spodziewali się tego, że pieniądze na rynku się pojawią. Krzysztofie, ale one chyba i tak musiałyby się trochę pojawić, bo ostatnim rzutem premier Morawiecki wprowadzał jakieś dopłaty, pieniądze dodatkowe do tego systemu i to chyba było też z tego powodu, że po prostu wykonanie planu przekroczyło znacznie założenia. Klienci zachowali się jak stachanowcy. Tak było? Czy to było, to efekt byłby taki, jak powiedziałeś, ale te przekazy medialne i to, co szło, to tak naprawdę było coś innego, że rząd chce dosypać pieniędzy, żeby dłużej ten program trwał, żeby były dodatkowe kredyty, czyli żeby program trwał w 2024 roku, tak, żeby się nie skończył gdzieś tam w styczniu. Ale to jest, no ja to powiem wprost, dla mnie to jest lipa. No. I tyle. Z prostego powodu. Dosypanie według wyliczeń rządu, i one nie są takie najgorsze, tam jest trochę błędów w założeniach, ale dosypanie miało spowodować to, że łącznie w 2023 i 2024 po zwiększeniu budżetu wystarczy jego na jakieś 75 tysięcy kredytów. No i w porządku, tak? Jeżeli my się odnosimy do tych założeń tam 50 tysięcy, jakichś innych, tak? Ale kwot, w ogóle wtedy było jeszcze niższych kwot branych, prawda? Oczywiście, bo teraz te kredyty tak, są oczywiście. wyższe znacznie. Teraz nawet dopłata już jest wyższa, bo była tam 18 200 roczna, 18 300, już teraz jest podane 18 500. I teraz do czego zmierzam? Pani prezes Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich, podała stan na 7 grudnia. No właśnie, jaki on jest? No w samych umowach mamy 48 tysięcy. Już pomijam wnioski, bo wnioski cały czas schodzą, a wniosków jest trochę mniej. Prawie 4 tysiące jest umów podpisanych w tym tygodniu. Wniosków tam 2267. Mogło być mniej, może już będzie mniej, nie wiem, ja uważam, że to jeszcze się utrzyma, tam te 2-3 tysiące spokojnie. Natomiast 48 tysięcy mamy umów. 3,5 tysiąca umów jest podpisywane przynajmniej tygodniowo. Do 8 zostały nam 4 miesiące. Przyjmę 4 tygodnie, czyli następne 14 tysięcy podpisanych umów. Plus 48 to mamy 62 tysiące podpisanych umów. Wrócę oczywiście do mojej mantry, że rezerwacja środków to jest po wnioskach. Czyli na koniec roku, jeżeli mamy 62 tysiące, będziemy mieli ponad 60 tysięcy podpisanych umów, to wystarczy, że w bankach będzie 10-15 tysięcy nierozpatrzonych wniosków, nawet rozpatrzonych z decyzjami, ale bez podpisanej umowy, po prostu na jakimkolwiek etapie po złożeniu, wystarczy tego 10 tysięcy, 15 i mamy po budżecie, czyli ten budżet zwiększony, on pójdzie na te wnioski złożone w 2023 roku, a jeszcze tydzień 2024. Tylko Krzysztof, dopowiedzmy sobie jedną rzecz, żeby było wyraźnie. Powiedziałeś, budżet zostanie przekroczony, a to jest budżet, którego nie ma, bo przecież ten pomysł rządu Morawieckiego na dosypanie pieniędzy nie został przyjęty przez Sejm. No i teraz w zasadzie ten nowy rząd będzie musiał sobie z tym jakoś i to chyba natychmiast poradzić. Chyba że chce, żeby banki nie dostały pieniędzy, dopłat do swoich kredytów. Ten nowy rząd obecny, ten od wczoraj zaprzysiężony, on ma podwójny kłopot. Bo raz, że właśnie on musi zadecydować, czy oni dalej, bo ten projekt ustawy o zmianie ustawy, on jest w Sejmie już. On przeszedł przez Radę Ministrów, poszedł do Sejmu. Ja nie wiem, czy on został już odrzucony, ale żadnego głosowania na pewno nie było. Tak? Ja nie wiem, czy będą głosować nad nim. To zobaczymy za chwilę. Ale to jest pierwsza rzecz. Czy będą nad tym głosować? A po drugie, to nie wystarczy. Jeżeli zakładają kontynuację tego programu, to tak jak policzyłem, to nie wystarczy. Oni muszą zwiększyć ten budżet. Czyli nawet jak odrzucą to i tak, jak będą chcieli coś zrobić, to jakiś ten budżet muszą wziąć. Inna rzecz, no że te pieniądze muszą się znaleźć.
Przecież to działa w ten sposób, że banki udzielają dzisiaj tych kredytów, klienci płacą mniejsze raty, a banki od państwa na początku następnego roku mają dostać wyrównanie, tak, do tych rat. No i teraz banki naudzielały dużo więcej kredytów. A, to jest ciekawostka. Wyłączenie programu miałoby, to od pani prezes Wachnickiej jest informacja bezpośrednia, bo zapytałem o to publicznie. I wyłączenie programu miało być na poziomie 800, znaczy wyłączenie, wstrzymanie przyjmowania wniosków, czyli wyłączenie na ten rok, tak? Następny. 840 mniej więcej milionów, a zarezerwowanych pieniędzy na potencjalne dopłaty po samych umowach jest 893, jeśli dobrze pamiętam. Czyli już gdyby w 2023 był ten przycisk wstrzymania, ten komunikat taki, że można wstrzymać, to już byśmy mieli wstrzymany ten program. I teraz banki udzieliły dużo więcej pieniędzy, kredytów, gdzie dopłaty wynoszą dużo więcej niż ten budżet. Ja nie wiem, skąd te pieniądze się wezmą. One muszą się znaleźć, bo banki muszą dostać te pieniądze od państwa. No taka była pewnie umowa. Ja nie wiem, jakie są umowy między BGK a bankami komercyjnymi, ale no są na pewno partnerskie i zasady są jasno określone. I tyle. Rząd, no nieobecny, poprzedni, namawiał, udzielajcie tego kredytu, tak, bankom, przystępujcie do tych programów. Klientów też namawiał, że super program, bierzcie te pieniądze, no to teraz one muszą się znaleźć. No tu nie ma opcji, tak? No tak, ale słuchaj. Tak zakładam, że tak powinno być. Jeszcze mamy sytuację taką, że banki działają w różny sposób, bo to poprawisz mnie oczywiście, ty znasz to lepiej, ale o ile pamiętam, N-Bank w każdym razie niedawno twierdził, że będzie przyjmował wnioski i te wnioski będą musiały być rozpatrzone. No mogą być rozpatrzone negatywnie, ale raczej będzie przyjmował w domyśle, że powinny być rozpatrzone pozytywnie do 23:59 dnia, w którym BGK ogłosi komunikat, że następuje wstrzymanie. Czyli bardzo prawdopodobnie tym dniem, gdyby się nic nie zmieniło, bo przecież wszystko się może zmienić, byłby 8 stycznia 2024. Bank BOŚ, o ile dobrze pamiętam, i chyba nie tylko on, to w każdym razie BOŚ powiedział, że będzie przyjmował te wnioski do 29 grudnia. Czyli jak gdyby nie czekał na ten komunikat i tak szczerze mówiąc nawet nie wiem, dlaczego on akurat tę datę wybrał i co ta ma data oznaczać, bo ona nie ma żadnego związku z ustawą specjalnie. No chyba z tym tylko, że zapewnieniami kiedyś, że te wszystkie wnioski przyjęte w 2023 muszą być rozpatrzone. Tak więc no... Właśnie, wtrącę ci się, tak, masz rację. Znaczy, mBank cały czas podtrzymuje swoje zdanie. Zresztą się nigdy nie wycofał, po prostu raz powiedział, raz dał ten komunikat. Ja jestem bardzo wdzięczny mBankowi, bo to był konkretny komunikat. Oczywiście oni nie wiedzą, kiedy będzie komunikat BGK, tak? Ale powiedzieli, do ostatniej chwili my będziemy rejestrować wnioski. Powiedzieli też, znaczy zakomunikowali, co oznacza zarejestrowany wniosek konkretnie. To naprawdę to nie była długa informacja, ale była konkretna. Z BOŚ-iem jest trochę inaczej. BOŚ podał. To zostało przekazane pośrednikom i trochę niefortunnie. Ja wczoraj, muszę się przyznać, nie wiem, czy powinienem to powiedzieć, rozmawiałem tutaj z osobą z centrali BOŚ-a na temat tego, że ja to skomentowałem. To tyle mogę powiedzieć, tak? I że to nie do końca prawda. Ten komunikat, uważam, był trochę źle skonstruowany, bo BOŚ w rozmowie ze mną powiedział, że on wcale nie zamierza kończyć tego 29, tylko w 2023 roku zakomunikował, do kiedy przyjmują wnioski. No to jest piątek, tam do 15, bo tam było więcej informacji, że do 15, żeby wniosek złożyć, żeby do 17 został zarejestrowany. Oczywiście to przez pracownika banku, to jest rozsądne, tak, że tam jakiś czas jeszcze dawali. Ale tam padło, że oni wcale to nie znaczy, że nie będzie dalej przyjmował wniosków. Kilka godzin później w prasie, w mediach pojawił się komunikat BOŚ-a, który był tym komunikatem, bardzo podobny do tego komunikatu, który był pośrednikom rozesłany, ale rozszerzony. I tam było, żeby tego nie interpretować z końcem. No ale to nie chodziło o koniec w ogóle, że wychodzą z programu, tylko koniec na ten rok, jak każdy rozsądny rozumie, tak? że w tym roku, że kończą się te pieniądze. Ostatni dzień roboczy. Też uważam, że ona jest... nie przekręcił czegoś, ale właśnie, że do 29, żeby do 7 przeprocesować wnioski.
Nie ma najmniejszego powodu, znaczy to może w banku jest powód, tak? I tutaj z tym nie dyskutuję, bo bank ma swoje procedury i z tym się nie dyskutuje, ale jeśli chodzi o ustawę, to 7 nie jest żadnym wyznacznikiem. Nie musi być przeprocesowanego wniosku. Tak? Ta data 7, czy cokolwiek, to jest po prostu na zarejestrowanie, tak, do 7 stycznia. Trzeba zarejestrować, zaraportować wszystkie kredyty, które zostały złożone, zarejestrowane w poprzednim roku, do końca 2023 roku. I to jest koniec. Ta data mówi tylko o tym. Więc ja myślę, że my jeszcze, jeśli chodzi o BOŚ, ja bym to zostawił, bo ja wczoraj czekałem w ogóle na sprostowanie. Ja byłem niesamowicie ciekaw, jak to będzie i nie spodziewałem się takiego komunikatu, bo ten komunikat to był coś pomiędzy tym, co puścili na początku, a tym, co ja w rozmowie telefonicznej usłyszałem. To była taka hybryda jakaś. I teraz to jest komunikat o tym, że wstrzymujemy wnioski, ale udzielamy dalej. Może widzowie, ponieważ my to nagrywamy teraz, a publikacja będzie trochę później, więc może widzowie naszego kanału będą znali już również kolejny komunikat BOŚ-a. Ja tylko, Tomku, tak, oczywiście ja tylko podkreślę, że to, że ja mówię, że może coś być dłużej, to jednak to nie znaczy, żeby sobie tam coś odpuszczać, w sensie jak ktoś już chce i coś robi, tak, tą procedurę jakąś kredytową, to żeby tam robił to sprawnie, mimo wszystko. Bez względu na to, co my tu mówimy, że są plany przedłużenia czy czegokolwiek, to trzymajmy się na razie wersji, która jest jakby znana, ustawy w tej wersji, nie, która jest przyjęta. I to jest... Znaczy pozostaje dla mnie też taka niepewność tych ludzi, którzy będą teraz zawierali jakieś umowy przedwstępne, znajdowali nieruchomości, będą chcieli składać te wnioski i teraz kredytowe i teraz co się stanie na przykład, jeżeli oni ten wniosek złożą 2 czy tam nie wiem, któregoś stycznia, to tak do końca nie wiadomo chyba, bo w ustawie nie wiadomo. Bank ma już w styczniu, bo to już styczeń to już jest 2024 rok. No więc tam właśnie. wchodzą te zapisy ustawy, które mówią, że bank ma 5 dni na zarejestrowanie wniosku. No i jak 2, to do 7, 8 mamy 5 dni, nie? Ale jak ktoś przyniósłby 4, 5, no bank, nie wiem, no w ogóle chyba nie wiem, co jak bank nie zarejestruje tego wniosku, nie zarejestrował. Ale jest jeszcze problem taki chyba też w ogóle z prawem bankowym, o ile pamiętam, bo bank chyba, jeżeli daje jakiemuś klientowi jakąś ofertę kredytu, to potem jest nią chyba związany przez 2 tygodnie, o ile pamiętam. A co tu się stanie w tej sytuacji, jak on powie, dałem ci ofertę, a potem powie, dobra, ale twój wniosek to już do niczego nie nadaje. Rewizja ustaw, to wtedy procesy sądowe. Wiesz, jak to jest? Wszyscy się uczą na bieżąco. Wszyscy wyciągają wnioski. W formularzu informacyjnym, czyli tym dokumencie, o którym ty mówisz, który jest ważny 14 dni, że w ciągu 14 dni ja mogę złożyć wniosek na tych warunkach i one powinny obowiązywać. W formularzu na przykład PKO BP od chyba jakichś 2 tygodni, może troszeczkę więcej, nie, ze 2 tygodnie maksymalnie, pojawił się zapis w formularzu dotyczącym bezpiecznego kredytu, że wnioski można składać do dnia wydania przez Bank Gospodarstwa Krajowego komunikatu o wstrzymaniu wniosków. I to też według mnie była taka informacja, że PKO BP jednak chce te wnioski przyjmować do ostatniego dnia, tak? No ja się nie dziwię, bo tak naprawdę to powiedzmy sobie, program bezpiecznego kredytu 2% to był program, który doskonale podnosi zyski banków. Dlatego że więcej osób poszło po te kredyty. Był fatalny, banki miały fatalny okres, koniec, druga połowa 2022 roku i sam początek 2023 to nie był dobry okres w akcji kredytowej. Wszystko tam umierało, można powiedzieć, w tych kredytach. Teraz nastąpiło ożywienie, i banki oczywiście muszą dostać te obiecane przez państwo, przez ustawę dopłaty, ale one im więcej teraz wniosków zgarną, tym więcej będą miały potem kredytów, tym będą lepiej zarabiały. Nie dziwię się, że jadą, że tak powiem, do oporu, dokąd się da. Postawa banków jest dla mnie absolutnie zrozumiała. Teraz mamy zapowiedź nowego ministra, że dzisiejszą zapowiedź sprzed chwili dosłownie, że w zasadzie to będziemy kontynuowali ten program, może go nawet rozszerzymy na większą
ilość osób, żeby był bardziej dostępny i żeby był bardziej jednocześnie tani. No kurczę blade, powiedziałbym mniej konkretnie i więcej zagmatwanie, to trudno powiedzieć o jakimś programie. Panie ministrze, ja bym prosił jednak, żeby się skupić na pracy i puszczać komunikaty w świat, takie bardziej konkretne, nie iść śladem poprzedników. Po prostu powiedzcie, macie pieniądze, nie macie pieniędzy, macie zamiar kontynuować opowieści o tym, że będziemy wspierali stronę popytową i podażową i jeszcze budowali lokale mieszkalne, komunalne, to panie ministrze powstaną za parę lat, bo trzeba cały proces budowlany przejść, chociażby wybudować, już nie pomijając o to, że trzeba jakąś ustawę może by zrobić, żeby to wspierać. Wspieranie podaży jest jak najbardziej pożądane. Cały rynek i wszyscy czekają na to, deweloperzy, inni na zmiany prawne usprawniające chociażby obrót ziemią, zwiększające do niej dostęp, rozsądne zmiany prawne. Na to wszyscy czekają od lat zresztą, dodam, i od wszystkich rządów. Natomiast wspieranie popytu w sposób nieograniczony, bez limitów na przykład ceny i jeszcze zwiększanie liczby tych osób, które dostaną ten kredyt i jeszcze opowiadanie, że oni dostaną kredyt między 0 a 2%, to jest sygnałem dla rynku, że po prostu będzie jeszcze drożej. Będzie jeszcze drożej, bo przecież program bezpiecznego kredytu zaowocował podwyżką cen mieszkań. Fajnie jest i cieszę się, że niektórzy z Was skorzystali z tego kredytu. Sam bym, gdybym podlegał temu, miał możliwość wzięcia takiego kredytu, no to oczywiście, żebym z niego skorzystał. Prawda? Bo to jest logiczne i nie winię tych, którzy skorzystali, tylko tym, którzy skorzystali z tego kredytu, chcę powiedzieć jedną rzecz. Dostajecie kredyt trochę tańszy, ale w tej chwili, jeżeli idziecie po nieruchomość, to płacicie gdzieniegdzie 20 albo nawet więcej procent, niż byście zapłacili za tę nieruchomość na początku tego roku. A to jest skutek nie tylko inflacji, ale właśnie głównym motorem ten kredyt. Chciałeś coś powiedzieć? Tak, bo ty się odnosisz do tego, jak są te zapowiedzi czy obietnice ministra, tak, ministra Hetmana, i że jak to zostanie zrobione, tak, czy kiedy. Ja bardziej zaczynam, dla mnie na razie to jest interesujące, czy wszystko jest potrzebne, bo dla mnie, sam powiedziałeś, wziąłbyś ten kredyt, gdybyś mógł, bo to są tanie pieniądze, super tanie pieniądze na rynku, na nieruchomości, elegancko, tak, to jaki cel, powiedz mi, jest sens, ja tego nie widzę. Nie wiem, po co się w ogóle nad tym zastanawiać. Ja rozumiem, że to pasuje do obietnicy wyborczej, przedwyborczej. Ten kredyt 0%. 2% jest poziomem... I nie pasuje, poczekaj jeszcze, i nie pasuje do umowy koalicyjnej. Rozumiem, ale wiesz co... W umowie koalicyjnej pominięto ten fragment. No tak, w ogóle tą część popytową pominięto, tak? Tą część pominięto zupełnie. Ale wiesz, o co mi chodzi? Chodzi o to, że po co się zastanawiać, czy nad kredytem tańszym. On jest już i tak wyjątkowo tani, wystarczająco tani. Nie ma sensu zastanawiać się nad takim, czy on ma być między 0 a 2, że tani. To, żeby było więcej, tu też ciężko mi się odnieść, bo więcej beneficjentów tego programu, tak? Bo jeżeli na przykład to ma być jakieś, nie wiem, duża grupa ludzi, to pewnie będzie bez sensu. Ale jeżeli my mówimy o takich sytuacjach, o ograniczeniach, które ma ten program, że ktoś ma 1/10 w 2 nieruchomościach odziedziczył, tam jak był mały, tak, po jakimś dziadku, po dziadku, no, czy dziadek przepisał, nie wiem z jakiego powodu, nie wiem, może podatkowego, może po prostu chciał dać prezent, dziadkowie tam dalej mieszkają, mają te umowy dożywocia na przykład, prawda, gdzie tutaj i tak ten klient nie będzie mieszkał w tym domu przez długi czas i on nie może z tego skorzystać, więc jeżeli mówimy o rozszerzaniu na takie osoby, to tam można by się zastanowić, tak? Zobaczyć, czy te wyłączenia są dobre, a może kogoś wyłączyć, a może kogoś dopisać. I tutaj ja to tak rozumiem, ja raczej nie odnoszę tego, bo dla mnie to nie ma tutaj jakiegoś sensu większego zwiększać grupy tych beneficjentów jeszcze bardziej, bo to będzie kłopotliwe. No, sam to powiedziałeś, tak? Więcej taniego pieniądza dla większej ilości osób. No. Krzysztof, to jest w ogóle bardzo trudne, takie określenie tej grupy, no bo zobacz, zawsze można powiedzieć, że jest jakaś niesprawiedliwość. Dzisiaj
mamy ludzi, którzy mają na przykład 32 lata, po 32 lata, ale pracowali dobrze, wzięli kredyt, kupili sobie mieszkanie jednopokojowe, ale tak im było dobrze, że aż mają 2 dzieci w tej chwili i chcieliby większe mieszkanie. I oni nie zasługują na ten kredyt, na tę pomoc, natomiast tę pomoc dostanie ktoś, kto, powiedzmy sobie, taka sama para, która sobie przez ten czas bimbała i jak konik polny spędzała życie radośnie i teraz mogą sobie kupić nawet 3-pokojowe mieszkanie, bo po prostu im kredyt się należy. I poszukiwanie sprawiedliwości i takiej równości nie jest łatwe. Napisanie ograniczeń, żeby pokazać, kto powinien faktycznie dostać ten kredyt, a kto nie powinien, jest problematyczne. Przecież równie dobrze ten kredyt dostają ludzie, którzy mają mieszkanie za granicą, a kupują mieszkanie w Polsce. To tych wątpliwości jest wiele. Program rozdawania i wspieranie popytu nigdy nie jest dobre, bo wspieranie popytu to oznacza, że ten, kto coś buduje lub coś sprzedaje, on po prostu otrzymuje wiadomość: a ty, mój drogi kupujący, masz teraz więcej pieniędzy, to ja te twoje więcej pieniędzy chętnie skonsumuję. Tak działa ten mechanizm. Mówiliśmy o tym w poprzednich audycjach i w zasadzie nie ma sensu tego powtarzać. Programy były, zaznaczam, że były w Polsce programy Rodzina na swoim, czy też Mieszkanie dla młodych, krytykowane czasami, ale co cechowało te programy? W tych programach był na przykład limit ceny metra kwadratowego mieszkania, które może być sfinansowane. Czy wspieraniem deweloperów jest na pewno dawanie ludziom pieniędzy bez ograniczeń? To oznacza, mój drogi deweloperze, sprzedawaj co chcesz bez żadnego limitu. W tamtych programach te limity były też krytykowane, bo było tak ciekawie, że przecież sami wiemy, że w jednych miastach to w ogóle nic nie można było kupić, czy prawie nic w limicie tamtych kredytów, a w innych to wszystko się łapało. No ale to już inna sprawa kaloszy, wykonanie. Dla mnie najważniejsze jest wspieranie podaży. Wspieranie podaży, możliwości budowania w różnych formach. No także w tej formie komunalnej. Dlaczego nie? Jeżeli znajdziemy sprawiedliwy system później rozdawania tych mieszkań. Znaczy to jest jasne i tutaj ta strona podażowa powinna być rozwijana, tylko że wracamy do tego, że efekty jakichkolwiek działań zobaczymy za lata. Tak? I zostanie ta dziura, którą my dzisiaj mamy, załóżmy, że stopy znowu nie spadają, jest tak jak dzisiaj. I ja mówię, to ja powtarzam kolejny raz, to jest polityka. Polityka to jest jakby trochę taki festiwal popularności, to mi się spodobał, sam wymyśliłem i tak zostawiam, używam tego słowa. Nie? Skoro powiedziałeś o stopach... I zobacz, co dzisiaj mamy, będziemy dawać dalej, nie? Wiesz, chodzi tylko o to, sprawiedliwie się nie da. Nie ma sprawiedliwości społecznej w takim wymiarze idealnego rozwiązania, no bo to samo mogę powiedzieć, że to dlaczego zapomogi, różne formy wsparcia trafiają do tych, którzy nie mają, a ci, co byli zaradni, obrotni, nie mają. Wiesz, to jest dokładnie, to zawsze tak będzie, tak? Musi być w jakiejś formie, nie uciekniemy od polityki socjalnej zupełnie i to jest jasne, ale my już ten program mieliśmy, tak? Przez pół roku. Powiedziano już chyba wszystko na temat tego programu. I teraz, jeżeli ktokolwiek zamierza kontynuować, a widzimy, że tak jest, to teraz bierzemy ten program i jak klocki wyciągamy z niego to, co już nam doświadczalnie zostało pokazane, że jest złe, dokładamy coś, co może go polepszyć i on będzie się, jak już ma być, to żeby on się zbliżał do tego, nie wiem, ideału. Idealny nie będzie. Metry kwadratowe ograniczały. Oczywiście było przerzucanie tam części ceny na miejsca postojowe, garaże, etc. i tam inne rzeczy, ale wzrostu cen nie było, prawda? Natomiast zdarzało się dokładnie to, co mamy teraz, czyli brak możliwości skorzystania w największych miastach. I teraz moje pytanie. Nie jest problemem cena metra kwadratowego, tylko
sposób jej wyznaczania. To było wyznaczane na podstawie tam obwieszczenia wojewody, tak, w danym województwie o koszcie odtworzenia 1 metra kwadratowego. To teraz może trzeba się zastanowić, żeby to wybrać inaczej. Były wskaźniki do tego, czyli mnożniki, tam 1, 2, przy chyba. To działa dzisiaj przy rodzinnym kredycie mieszkaniowym. One są, więc może trzeba wskaźniki inaczej dopasować i w miastach, nie wiem, do 200 tysięcy wskaźnik powinien być taki, powyżej taki. Mieliśmy 2 programy z tymi ograniczeniami. 3. program mamy teraz, czyli ten rodzinny kredyt mieszkaniowy. Można już jakąś statystykę chyba wyciągnąć, zobaczyć zależności, co się działo w poszczególnych miastach. I to można według mnie zrobić, tylko trzeba usiąść i to przeanalizować, tak? Bo te metry kwadratowe mają jednak dużo przeciwników jest, wiesz? Ja wiem, dokładnie. Tak samo jak ja poruszałem, więc to tylko powiem, czy powinno być jakieś kryterium dochodowe na przykład, tak? Bo to jest kwestia określenia odbiorców programu. Do kogo ma trafić, tak? I komu ma pomóc i w czym ma pomóc. I teraz to trzeba najlepiej jakby zdiagnozować tą grupę odbiorczą i wtedy dopasować, bo jeżeli ktoś zrobi to, co ja mówię na przykład, że kryterium dochodowe, tylko kryterium dochodowe nie jest dla mnie w sensie takim, że 4000 czy coś, jakiś pułap, albo 40% mojego dochodu, tak? No tak, ale 40% mojego dochodu jako singla, a 40% mojego dochodu jako matki z 2 dzieci, to są 2 różne rzeczy, tak? Ja bym chciał, żeby było jakieś może odniesienie, jeżeli ma być, to do takiego dochodu dyspozycyjnego na osobę, czyli to, co zostaje, dzielone przez liczbę osób. I znowu tam, wiadomo, banki to stosują. Banki tak to w ogóle trzeba przemyśleć, bo tak naprawdę ta pomoc była wprowadzana pod takim hasłem i takim pomysłem. Dobrze, to my damy temu popytowi pieniądze. Jak popyt dostanie pieniądze, to deweloperzy rzucą się do budowania. Deweloperzy się, bym powiedział, dość średnio rzucili do tego budowania, natomiast chętnie podnieśli cenę na to, co wybudowali. Nie dziwię się im zupełnie. Banki również skorzystały ci, którzy kupili ten kredyt z tą pomocą państwa, czyli tak naprawdę z tego, co ja dopłacam ze swoich podatków do czyjegoś kredytu, ty widzu dopłacasz do czyjegoś mieszkania. To tak trzeba powiedzieć wprost. I w dodatku jeszcze, pewnie wkurzy niektórych widzów to, co powiem, ale ci, którzy z jakiegoś powodu nie zasługują na ten kredyt, a muszą kupić mieszkanie, niezależnie czy kupują je z kredytem, czy kupują je ze swojej własnej gotówki, to muszą zapłacić więcej za to mieszkanie, dlatego że ze swoich pieniędzy dołożyli się do zakupów innych osób. To tak wygląda prawda. I oczywiście należy pomyśleć, jeżeli mówisz, na przykład wprowadzamy i minister mówi, a ty mówisz, wprowadźmy jakieś kryterium socjalne, dochodowe, jakieś inne. Dobrze, ale to jest właśnie realizowane przez budownictwo komunalne, jeżeli ma powstać, bo założeniem, ja sądzę w każdym razie, że jeżeli będzie budownictwo komunalne, to nie będzie rozdawane mieszkania dla bogaczy, tylko będą jakieś warunki, na których komuś będzie można takie mieszkanie przyznać i będzie to traktowane trochę jako rodzaj pomocy, bo pytanie jest, fajnie byłoby mieć, żebyśmy mieli wszyscy komunalne mieszkania, które byłyby luksusowe, duże i jeszcze tanie w utrzymaniu i w ogóle, ale to jest niemożliwe. Naszego państwa na to nie stać. Wobec tego, jeżeli uważamy, że komuś należy się jakaś pomoc, no to ją kierujmy właściwie i budowanie na przykład mieszkań komunalnych nie spowodowałoby podwyżek cen mieszkań. Ale nawet może wręcz odwrotnie. Prawda? To jest odwrotny efekt. Tylko mamy cały czas to pytanie, czy my chcemy, czy w ogóle czy potrzeba, to jest to chcemy, to jest, czy potrzeba jest, zanim będziemy mieli te rozwiązania, o których ty mówisz. Mieszkania komunalne, oczywiście dla osób, które tego potrzebują, czyli tam jakieś kryteria, wszystko ustalone, ale zanim będą te osoby miały dostępne, czy na ten czas, nie wiem, na iluś lat, czy my potrzebujemy w ogóle jakiś program popytowy, tak? On został zrobiony, ten obecny,
On z dwóch przyczyn został zrobiony. No jedno to, że była zapaść na rynku w ogóle mieszkaniowym przez wysokie stopy, tak, jeszcze rosnące, to w ogóle jak jest stabilizacja, to optymizm jest trochę większy, tak? Ale te stopy wtedy rosły, więc to w ogóle wszyscy się wycofywali, wszyscy nie wiedzieli. Nawet jak one już były na górce, ale jeszcze nie były, znaczy na górce tej, która została osiągnięta, ale nie było o płaskowyżu, to wszyscy się bali, że jeszcze może wyżej pójść, tak? Czyli w ogóle jeszcze się wstrzymywali dalej. Teraz już, no nie wiem, no założenie jest, że tam te różne kontrakty, Friday, inne rzeczy, no pokazują, że za 6 miesięcy już te stopy trochę, ten WIBOR trochę powinien być niższy, tak? I teraz znowu, no i druga rzecz, wybory, nie? To wiadomo, po co to było. Po co był no limit na przykład. Wszyscy mieli być zadowoleni. To jest jasne i to popsuło trochę. I teraz trochę. Jestem delikatny. W każdym razie, czy gdyby teraz stopy trochę spadły, nie wiem ile, no ale jednak, żeby gdyby ta tendencja była spadkowa, nie mamy wyborów, znaczy tych, zaraz będą inne, to czy my w ogóle potrzebujemy ten kredyt, tak? To zacznijmy od tego. Bo to, że będą mieszkania komunalne, to, że grunty będą odblokowane, wszystko super, pójdzie w bardzo dobrym kierunku. Tylko co do tego momentu? Czy po pierwsze, czy my w ogóle potrzebujemy, czy możemy ten rynek zostawić taki, jaki jest? No bo możemy, nie ma. Rynek musi być zdrowy. Rynek, który podlega interwencjom z zewnątrz, nie jest rynkiem tak w pełnym słowa tego znaczeniu. Ja nie jestem człowiekiem, który skrajnie odmawia pomocy innym, ale niech ta pomoc będzie kierowana. Na dzień dzisiejszy program bezpiecznego kredytu, tak skonstruowany jak jest, spowodował podwyżkę cen dla tych, którzy płacą za którzy składają się na dopłatę dla innych. Mieszkania komunalne nie powodują wzrostu cen mieszkań. Po prostu ich budowa może nawet obniżać ceny mieszkań dla wszystkich, co może być niekorzystne dla tych, którzy koniecznie chcą i mają w zeznaniach majątkowych upublicznianych liczne mieszkania i tam położyli takie sprawy. Ja uważam, że po prostu należy podejść kompleksowo. Psucie, dawanie takie ślepe rozdawnictwo to jest psucie rynku i ono powinno zostać skończone. Po prostu skończone. Ja rozumiem to. Pracujmy nad tym i róbmy rozwiązania, które mogą spowodować, poczekajmy rok, przeczekajmy ten rok. Problem jest ten, o którym ty powiedziałeś. Wybory. Zaraz mamy jedne wybory. Potem drugie. W 2025 mamy kolejne wybory i ja zaczynam się bać, czy to nie jest takie myślenie czasami byle do wyborów, a potem to nas to mało interesuje. Chciałbym, żeby tak nie było. Chciałbym, żeby politycy naprawdę się starali wprowadzać rozsądne ustawy dobre dla wszystkich. Ale teraz ty powiedziałeś o tych kontraktach, powiedziałeś o szczycie stóp procentowych, o teraz istniejących stopach, o podejściach. Jak były najwyższe stopy procentowe, to zaczęto lansować ideę kredytu ze stałą stopą procentową. I zadam ci podstępne pytanie, nie wiem, czy odpowiedź jest prosta, czy dzisiaj, gdybyś szedł to wziąć kredyt, to wziąłbyś kredyt ze stałą stopą procentową, czy zmienną? To trudne. A miałeś nie zadawać. A jednak. Dałem się robić. Wiesz co, codziennie słyszę, tak jak ci powiedziałem, codziennie słyszę te pytania i no to nie ma dobrej odpowiedzi, bo to zależy też na czym komu zależy, w jakiej perspektywie czasu, tak, bo jeżeli my dzisiaj zakładamy, że jesteśmy na tym szczycie, na tej górce takiej i jednak w perspektywie czasu będziemy mieli spadki, no to z punktu widzenia takiego matematycznego wiele osób pomyśli, no dobra, będę mieć taniej. Tak? No tylko, że to jest zawsze kosztem bezpieczeństwa. Na ostatnie 4-5 lat pokazały, że nic nie jest pewne. Tu nie ma opcji pewnej. To ktoś w Chinach zjada nietoperza, w cudzysłowie, cały świat nosi maseczki, jest pozamykany w domach. Tak? Mamy różne konsekwencje tego, więc ja powiem tak, to bardzo w dużej mierze zależy od tego, od mojego budżetu. Jeżeli ta rata jest dla mnie znacząca, to ja będę zawsze w głowie miał, że kurczę, fajnie byłoby ją obniżyć, fajnie byłoby mieć perspektywę niższej raty, ale jeżeli ja zarabiam 10 000, a moja rata ma wynosić tam 1500 czy 2, strzelam, tak?
i ona mnie pewnie, ona mnie mniej zaboli niż by wynosiła 5 000, prawda? Nie, no 2000 to może nie jest wysoka rata teraz, no ale no powiedzmy, że coś taniego albo remontuję coś, cokolwiek robię, tak? Działkę kupuję, może trochę tańsze gdzie niegdzie niż mieszkania, no to tutaj jestem pewnie dużo bardziej skłonny kupić sobie to, że dobra, ja wiem, że ja mogę nie zyskać na tym, czyli nie zyskać na mniejszej racie w perspektywie 2 lat czy tam 3, ale ja wiem, że ona mi nie wzrośnie i ja mam to spokój w głowie, akceptuję tą ratę, jest w porządku i to jest okej, tak? Natomiast wiesz co, bo ty nawiązałeś do tego, że banki zarekomendowały tam ten mechanizm, żeby nie spłacać kredytów z okresowo stałą stopą procentową, kredytów ze zmienną. I wiesz co, ostatnio analizowaliśmy, wiesz, że są banki na rynku, które się do tego nie dostosowały? No bo to było takie to właściwie nie było zalecenie. Właśnie, ale wiesz, ja zawsze zakładam, że KNF to jest taki organ, którego banki słuchają. On sobie może rekomendować, w sensie w jakikolwiek sposób, może list napisać, ale on od tego jest i banki nie dyskutują, tak? Po prostu robią to, co zostało założone. Tutaj tego nie ma. I jeżeli teraz... No to była forma takiego komunikatu dziwnego, takiego w zasadzie tak, nie wiadomo, co to było. Ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Ja dzisiaj nie wiem, czy ja nie wziąłbym ze stałą stopą procentową. Oczywiście też nie najwyżej, też szukałbym banku, gdzie ta stała stopa jest fajna. Ostatnio w ogóle nawet trochę spadły, już są poniżej 7 znowu. I to jest fajne. Bo zmienna stopa procentowa jest o te pół punkta procentowego 1 wyższa. Więc jak stopy zaczną spadać, no załóżmy za rok będą niższe. Nie wiem o ile, ale załóżmy, że tak będzie. To najpierw to zmienne oprocentowanie musi dojść do poziomu mojego, potem jeszcze musi zejść niżej, żebym ja pomyślał, że ja tracę, wiesz, że ja tego nie zrobiłem. Więc to jest według mnie perspektywa gdzieś 2 lat, żeby to się stało. Nie wiem, czy to jest słuszna, czy nie. Jeżeli się nic innego nie stanie, jeżeli cały czas będzie założenie, że przez te stopy procentowe mogą równie dobrze wzrosnąć w którymś momencie. To nie jest tak powiedziane, że one teraz muszą spadać. I ja mogę przenieść na stopę znowu stałą na następne 5 lat, tak jak to się dzieje na zachodzie, tak? Tak jak na Wyspach Brytyjskich, ja mogę zmieniać te banki, ja nie muszę przechodzić na zmienną. Jeżeli tylko chcę sobie co rok, co 2 refinansować kredyt, to będę robił. Niektórzy się martwią o zdolność kredytową, ale ja wtedy mogę nie mieć zdolności kredytowej, tak? No bo dzisiaj mam, jutro, za rok, 2 nie mam. Tylko że to też jest takie nie do końca logiczne, bo przecież jeżeli stopy spadają, raty niższe, to moja zdolność rośnie. Teoretycznie. Więc... Chyba, że inne koszty rosną. Chyba, że inne koszty rosną, tak? Jasne. Ja mówię o tej matematyce bankowej, nie? To jest, jeszcze oczywiście nie zakładam, że mogę mieć gorszą pracę, mniejsze zarobki. Mówię o takim konstansie, no bo do czegoś trzeba się odnieść. Więc ja naprawdę jeszcze bym chyba celował w te, ja w ogóle jestem zwolennikiem oprocentowania stałego i będę to powtarzał, tylko nie wprowadzania go na górce. To jest... No tak, ja powiem Państwu, po prostu, żeby jakoś podsumować tę audycję, to właśnie to, co Krzysztof teraz powiedział i męczył się z odpowiedzią na to pytanie. Będę Cię męczył każdego dnia. Bo to pytanie było bardzo trudne wbrew pozorom i ono było też takim ukrytym pytaniem, co sądzisz o przyszłości polskiej gospodarki? A jak widać, żyjemy przez to dzisiejsze oświadczenie ministra, żyjemy w czasach niepewnych, nie wiemy, jak będą realizowane projekty, jak będą realizowane zapowiedzi. Z tego, co czytałem gdzieś w mediach, no to już się dowiedziałem, że na pewno nie mam co liczyć na to, że będzie podnoszenie progów podatkowych. Nie mam co liczyć na jakiś normalny ZUS, powrót do starego ZUS-u, a na razie mam ten ZUS jako dodatkowy podatek. Nie tylko ja, to wiele osób ma ten ZUS jako dodatkowy podatek. Ale tak? masz tylko zauważę, była obietnica chyba podczas exposé, czy któregoś z tych wystąpień właśnie takich sąsiednich, była obietnica innego rozliczania faktur. Tam było coś takiego, tak, że faktura przychodowa. Ale to kasowa metoda. Metoda, ale to też wiesz, jest tam kamyczek jakiś mały, wiesz, przy dużych opóźnieniach to i dużych kwotach ma to znaczenie dla przedsiębiorców. Ma, nie dla wszystkich, to jest takie plus i minus tego jest, można powiedzieć różnie z tym jest, zależy w jakim miejscu jesteś usytuowany jako przedsiębiorca.
to wielka rewolucja z tego powodu nie będzie. Na pewno od tej rewolucji mieszkań w Polsce, rewolucji rozliczania podatku nie będzie. Natomiast tak patrząc na te nasze pieniądze, no są też kolejne obietnice podniesienia płac w budżetówce i inne tam obietnice, już nawet takie dosyć konkretne zapowiedzi. Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, zobaczymy. Niech te rządy osiądą trochę. Niech minister w Ministerstwie Rozwoju zajmie się brakującymi rozporządzeniami, na przykład do ustawy o planowaniu przestrzennym, ten obecny, bo ten stary mu zostawił to rozgrzebane, i niech zobaczy, z czym ma do czynienia, i niech się zastanowi nad tym, żeby mieć przekaz jaśniejszy, bo na razie to ministra obietnica była, przepraszam, ja wcale nie chcę krytykować, tutaj mi ktoś zarzucił, słuchajcie, pod jednym z moich postów ktoś dwie wypowiedzi. Z jedną napisano, że jestem neoliberałem, a na drugim, że jestem fanatykiem socjalizmu i PiS-u. Więc chciałem powiedzieć, nie jestem niczyim fanatykiem. Chciałem tylko powiedzieć, że obiektywnie rzecz biorąc, bo widzę, że ten komentarz, skoro ten film miał dwa różne komentarze, to znaczy, że ktoś wysłuchał jedną połowę, a nie wysłuchał drugiej. Słuchajcie uważnie. Co minister powiedział? Minister powiedział, że pomoże ludziom, którzy chcą kupować, czyli popytowi, pomoże podaży i jeszcze zbuduje mieszkania socjalne, czyli obiecał wszystko wszystkim bez konkretów. Czekamy na konkrety. Ja myślę, że trzeba dać 100 dni temu rządowi, niech on okrzepnie, żeby tak naprawdę mówić, co on chce. Co, a ja trochę z drugiej strony, może trochę z branżowej też takiej mojej, tak, ale ja na przykład kibicuję ministrowi, no, bo to jest pierwszy dzień i tak jestem zaskoczony, że pierwszego dnia po zaprzysiężeniu rządu składa taką deklarację, wiesz. Ja zakładałem, że ten pierwszy miesiąc to będzie taki bardzo ogólnikowy wszędzie, że to będziemy trochę jeszcze się macać, będziemy badali, będziemy sprawdzali, wiesz, że taki będzie wydźwięk tych informacji, więc tutaj i tak to jest takie dosyć, jak na moje przewidywania, to jest dosyć konkretne. Oczywiście to nie ma rozwiązań podanych, ale deklaracja jest konkretna dla mnie. Tutaj jest, ja byłem zaskoczony, to żebyś wiedział, nie? Krzysztofie, ja kibicuję wszystkim naszym rządom, dlatego że jeżeli one dobrze pracują, to mój dobrobyt wzrasta i ja nie chcę, żeby się działo źle. Natomiast ja w odróżnieniu od ciebie jestem zaskoczony, bo opowiadanie ogólników to można sobie robić przy kawie, a polityk moim zdaniem, jeżeli jest ministrem, to powinien mówić konkrety. I może czasami milczenie jest złotem i warto poczekać 3 dni i wiedzieć, co się mówi, a nie mówić, co się wie. To taka dość istotna różnica. Państwa, jak widać, my się nie możemy pogodzić. Państwo też się na pewno nie muszą z nami zgadzać. Piszcie nam w komentarzach, co sądzicie w ogóle o naszym rynku nieruchomości. Propozycje nowych tematów dla rynku nieruchomości. Zapraszam do takiego klubu dyskusyjnego, link na dole w serwerze Discord. Zapraszam tych, których interesuje prawo, obrót nieruchomościami, na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie wiele kursów o obrocie nieruchomościami. Cześć, dziękuję Wam i trzymajcie się. No i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Do usłyszenia.